Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zaczynamy serię Mała fotowoltaika. Dzisiaj pierwsza część, czyli mała fotowoltaika 12V w najprostszym chyba układzie. I tak, na starcie mówię, że to są moje przemyślenia, moje wizje. Kopiowanie tych układów robicie na własną odpowiedzialność. Jeśli komuś się przy tym krzywda stanie, to niestety, że tak powiem brzydko, jest jego problem, nie mój problem. Muszę o tym mówić, żeby później nie było nieścisłości, że Żyłka coś pokazał, ja tak zrobiłem i zrobiłem sobie krzywdę. Robicie to na własną odpowiedzialność. Także taką brzydką część, że tak powiem, żeśmy zaczęli. O, monitoring mi normalnie z tego wszystkiego zgasł. I tak, słuchajcie, najprostsza instalacja, nie wiem, do kampera też to idzie złożyć, do kampera, na ogród, na działkę, gdzie kto chce, chyba najtańsza. Koszty podam wam w opisie filmu, jak to wszystko sobie w miarę policzę, bo starałem się wszystko jakoś tak w miarę cenowo połapać. I słuchajcie, lecimy, co tu jest. Mamy w układzie panel fotowoltaiczny, w moim przypadku to jest 435 W, 13,5 A i 38,5 V VOC. O co chodzi z voltami VOC i regulatorem? W opisie filmu będzie link, jak dobrać panel do regulatora, żeby nie uszkodzić regulatora, czyli bardziej chodzi o temat właśnie, ile volt maksymalnie może być na regulator, bo powiem kolokwialnie, volty zepsują regulator, ampery on sobie z nimi poradzi. Czyli mamy panel. Później, żeby panel podłączyć do regulatora, pasuje mi jakiś bezpiecznik. Tutaj mamy założony VNDC C16, 16 A, dlatego że tutaj mamy 13,5 A już w standardzie w panelu, a on potrafi, jak dobrze słonko przyświeci, jak jest zimny, dać nawet 14,5 A, czyli jak testowałem C10, no to grzał się i to dosyć, i po czasie termicznie też się wyłączył. Tak jest zbudowany. Później dalej lecimy, słuchajcie, do regulatora. Tutaj jest jeden z najprostszych regulatorów MPPT. Mamy regulator 30 A, 50 V, czyli 30 A maksymalnie nam wypuści produkcji swojej, 30 A do 14,2 V dokładnie, bo wtedy odcina całą produkcję, jeśli podłączymy lifę po 4. Dalej, z regulatora lecimy sobie już na tego. U mnie są busbary. Słuchajcie, to są busbary. Można tego nie używać, ale wierzcie mi z doświadczenia, że na początku użyjecie jednej baterii, ale w miarę jedzenia apetyt rośnie i będą większe regulatory, więcej paneli i busbary się przydadzą, bo wtedy można sobie większą ilość większą ilość baterii podłączyć. I można to też fajnie zrobić, jeśli chcecie podłączać baterię szeregowo, czyli 12V, 12V, 12V. Na każdym tutaj obwodzie macie już bezpiecznik i bezpiecznie to fajnie będzie wam działać. Czyli tutaj sobie lecimy z ładowarki, ładujemy baterię. Jeśli potrzebujemy włączyć przetwornicę, to wtedy sobie, słuchajcie, podbieramy albo z baterii, albo bezpośrednio sobie podbieramy z regulatora. Wszystko zależy, czy świeci słońce, czy nam nie świeci. Dalej w układzie mamy, słuchajcie, baterię 12V 100 Ah. Akurat to takie, powiem wam, minimalne minimum, bo tutaj mamy wtedy dokładnie to jest lifę po 4 12,8 V 100 Ah i tutaj mamy 1,28 kWh, z czego do wykorzystania jest około 1 kWh. No i trzeba gdzieś ten prąd jeszcze na coś przerobić, prawda? Czyli z baterii lecimy na przetwornicę albo bezpośrednio z regulatora też lecimy na przetwornicę. W tym wypadku to jest przetwornica 12V, 2500 W. Według mnie najlepiej użyć przetwornicę 12V 2000 W albo 2500 W. Mimo że w tym przypadku na przykład użyjemy tylko połowę tej mocy, bo no niestety, jakby nie było, tutaj jak obciążymy baterię tą przetwornicą i będziemy chcieli podłączyć czajnik o mocy 2000 W, to bateria
powinna się wyłączyć i przy okazji jeszcze spalimy bezpiecznik. Bo niestety bateria pojedyncza na wejściu ma ograniczenie 100 A, znaczy producent, tak, ona pewnie puści więcej. Producent zaleca 100 A więcej, żeby nie było na wyjściu. I zabezpieczenie też takie samo powinno być 100 A jak słuchajcie w baterii. Czyli jak tutaj mamy 100 A, 100 A razy 12 V, to wyjdzie nam 1200 W. I wszystko powyżej po prostu będzie grzanie się bezpiecznika, aż wreszcie się spali. Dlatego układy 12V mają najniższą sprawność. No i pasuje wtedy w takich sytuacjach na przykład założyć takie dwie baterie. I wtedy jak mamy takie dwie baterie podłączone szeroko, równolegle, czyli dalej mamy 12V, ale już 200 Ah, czyli możemy użyć 200 A. Ale żeby użyć 200 A tutaj, słuchajcie, na taką przetwornicę, to powiem Wam, tutaj przewody już pasuje mieć ze 35 mm² i to przez chwilę, a 50 to tak na stówę. Drugi temat, nie wiadomo czy sama przetwornica wytrzyma taki prąd, także no tak jak dla mnie 100 A na wyjściu to jest najbardziej, słuchajcie, bezpieczne. Także mamy panel, zabezpieczenie, regulator, o tu jeszcze jest bezpiecznik pomiędzy regulatorem, też 30 A, dlatego że regulator jest 30 A, także i bezpiecznik jest 30 A, a tutaj mamy bezpiecznik 100 A, przez to, że producent baterii dopuszcza maksymalnie na wyjściu 100 A, także mamy tutaj zabezpieczenie już wyciągania tych prądów z przetwornicy. Także tak to, słuchajcie, wygląda. I tak, teraz po kolei panel, z panela wychodzi przewód 4 mm². Żeby panel podłączyć tutaj dalej, potrzebujemy złączek MC4. Można kupić cały przewód ze złączkami MC4. Także dalej lecimy sobie przewodem 4 mm² do bezpiecznika. Tutaj w bezpieczniku no, pilnujemy, żeby nie pomylać plusa z minusem. Najlepiej plusa sobie zawsze robić czerwonym, minusa czarnym, brązowym, jaki tam w tym momencie chcecie, ale żeby się czerwonego pilnować do plusa. Później wychodzimy dalej tym samym przekrojem 4 mm do regulatora właśnie PPT. No i tyle praktycznie. Weszliśmy z energią z panela. Regulator ma robić co swoje. W tym momencie regulator pcha nam, już Wam mówię, z siebie pcha 348 A i 347 W i 20 dokładnie 5 A wychodzi, a z samego panela wychodzi 12,2 A. Skąd wiem, ile wychodzi? Bo ta bateria ma, słuchajcie, Bluetooth i mogę podglądać, co do niej wchodzi. Ale jak uruchomię przetwornicę, to ten prąd zacznie być podbierany trochę z baterii, trochę stąd i już to nie będzie takie widoczne. Także przy takich systemach nie ma nie wiadomo jakiego super monitoringu. Tutaj po prostu i tak jest mało energii, także na oświetlenie inne rzeczy i trzeba sobie tego pilnować. Ale dobra, z regulatora, słuchajcie, wychodzimy przewodami najgrubszymi, jakie tylko się da włożyć do regulatora. Ja mam w tym przypadku 10 mm² i to na te wychodzące 30 A, 12 V w zupełności wystarcza na krótkich odcinkach. Też starajcie się w tym układzie tutaj robić jak najkrótsze odcinki, a od panela już tam mogą być dłuższe, bo akurat tam się najmniejsza krzywda temu wszystkiemu dzieje. I tak, jeśli regulator ma 30 A i 50 V, no to jeśli nam wychodzi tutaj 30 A, zabezpieczenie też według mnie powinno być 30 A na tym obwodzie. Jak będzie więcej, to bardziej przy zwarciu jakimś się zadziała, bo regulator szybciej sam zareaguje i coś wyłączy po prostu. On też ma w sobie tam elektronika, która tego wszystkiego pilnuje. I ten prąd z regulatora sobie już te 30 A w tym momencie, tak, 30 A leci nam i voltów ile? 13,4 V. O, wylatuje nam tutaj, dokładnie to nam wylatuje 25,9 i 13,4 V, ale jak tam 30 A nam wychodzi, te 12 V, będę kolokwialnie mówił, wchodzi nam na szynę. Wchodzi nam na szynę minusową, plusową. Nie wnikam, tędy wypływa, czy tędy wypływa, bo za bardzo, powiem Wam, nikogo to nie interesuje. I jeśli niczego nie używamy, wchodzi nam do baterii, ładuje nam baterię. Jeśli naładuje nam baterię do pełna, to pierwsze co regulator pilnuje tego, żeby baterii nie przeładować
i wyżej 14 chyba 2V, z tego co pamiętam, nie puści. Dopiero jak napięcie na baterii spadnie do 13,8, on z powrotem zaczyna ładowanie. Ale że to jest bateria LiFePO 4, litowo-żelazowo-fosforonowa, ona też sobie ma elektronikę, ma zabezpieczenie i też powyżej 14,8V sama się wyłączy automatycznie. Także mamy, oprócz tego, że mamy bezpiecznik tutaj, to mamy zabezpieczenie jeszcze w tym urządzeniu i mamy zabezpieczenie jeszcze w tym urządzeniu. Busbary, tak jak mówiłem, są potrzebne po to, że wierzcie mi, będziecie rozbudowywać instalację, czy w układzie 12V, czy w układzie 24V, a i tak trzeba Wam gdzieś zamontować bezpiecznik pomiędzy przetwornicą a baterią. Ewentualnie ktoś sobie może jeszcze tutaj hebel zamontować, ale dla mnie hebel, że tak powiem, jest w przetwornicy. Wystarczy, że wyłączę przetwornicę i tutaj już nie powinno być, słuchajcie, z tym żadnego problemu. Także fajna sprawa, bo dopinacie jedną baterię, drugą, trzecią, 4 baterie sobie możecie dopiąć, nawet więcej tych baterii możecie dopiąć, prawda? Tutaj macie szynę zbiorczą i wtedy, jeśli potrzebujemy coś uruchomić, prawda, przetwornicę uruchomić, prąd nam płynie przez bezpieczniki z każdej baterii osobno, bo z tej sobie płynie przez ten bezpiecznik, z kolejny, przez ten, z kolejnej. Każdy obwód mamy wtedy zabezpieczony. No, im więcej zabezpieczeń, tym lepiej, bo mniejsze prawdopodobieństwo jakiegoś pożaru. A niestety układy 12V to są jedne z najbardziej niebezpiecznych układów, przez to, że niski prąd, chcemy dużo, prawda? Chcemy dużo wyciągnąć. No i w takim układzie, mimo tego, że ja tutaj mam przetwornicę 2500 W, to mogę maksymalnie użyć sobie bezpiecznie, tak w miarę bezpiecznie, 1200 W. Dlaczego? Dlatego, że tak, baterię 12V 100 Ah producent deklaruje maksymalnie 100 A na wyjściu. Czyli te 100 A razy 12V daje nam 1200 W. Jeśli pociągniemy coś więcej, pewnie BMS z baterii puści nam nawet te 120 A, ale to wszystko już nie jest przystosowane właśnie pod taki prąd. Zacznie tam się grzać, może się zapalić. A to dalej będzie około 1500 W, to nawet czajnika dużego nie włączycie, bo przecież ja tylko farelkę włączyłem albo coś. Farelka ma 2000 W, no to tu w tym układzie farelka może zniszczyć ten układ tak naprawdę, bo 2000 W to już, słuchajcie, będzie ze 170 A szło. Także tutaj już przewody 35, o właśnie jeszcze, bo właśnie tutaj schodzimy przewodami 10 mm², a tutaj w układzie minimum 35 mm² pomiędzy baterią a przetwornicą. No i tutaj 35 przewody 170 A, to już się zaczną robić gorące, ale wszystkie połączenia, wszystko co źle zrobicie połączenie, nie dokręcicie, temperatury mogą przekroczyć 100 stopni i może się to wszystko po prostu, słuchajcie, zapalić. Także temat 12V jest niby prosty, ale według mnie bardzo niebezpieczny, przez to, że my chcemy dużo od tego układu, ale on może dać mało, ale przez dużo amper. A dużo amper to jest ciepło i później to jest, słuchajcie, problem. Także to jest takie pierwsze moje omawianie. Powiem Wam, żebym nie namieszał, podejdziemy jeszcze bezpośrednio. I tak, słuchajcie. O, właśnie, tutaj jeszcze tak, dla tych, co będą później, będą testy, macie połączenie szeregowe, równoległe paneli, jak to wychodzi. Tutaj mamy baterie, w jakich napięciach mogą sobie pracować, najwyższych, najniższych. Tutaj mamy tak, na regulatorze, ja na regulatorze przyklimakamy wszystko, słuchajcie, od początku. I tak, z panela mamy 30V wychodzi z panela, 1,6 A, no bo słoneczko nam teraz uciekło. I tutaj już nam liczy to wszystko. SHC 69%, także nie wiem, z czego on to bierze, bo to chyba musi cykle zrobić, ja to rozłączam, podłączam i mi się wydaje, że regulator się po prostu pogubił w tym wszystkim. Temperatura, jeśli podepniemy sobie czujnik temperatury. Tutaj mamy ustawienie baterii. Cofnąć się nie można, to właśnie mnie denerwuje w tym wszystkim. I wyjście na zewnątrz.
jeśli to jest fajna taka funkcja w tym regulatorze, że jeśli na przykład już jest wieczór, zajdzie słońce, tylko troszeczkę późno to działa, to on włącza automatycznie to wyjście i można sobie jakieś oświetlenie ogrodu albo coś pod to podłączyć. I tutaj mamy, słuchajcie, no tyle, wróciliśmy do początku, a tutaj mamy podgląd do... O, pierwszy raz widzę taki pasek mi robi, jeszcze tego nie było, powiem wam. A czego tak ciemne? Czego jest właśnie takie ciemne? Zaraz go tutaj, już momencik. Tu jest na maksa wszystko, ok. Może się przegrzał ekran po prostu do słońca i dlatego tak się dzieje. Powiem wam, no pierwszy raz coś takiego widzę. O, w tą stronę lepiej widać, widzicie? Tutaj mamy tak, 2,9 ampera, czyli to co wychodzi nam z regulatora. O, już 3 ampery, słońce zaczyna za chmurki wyskakiwać, słuchajcie. Mamy napięcie baterii 13,26 V i tutaj moc jaka wchodzi do baterii 41 W w tym momencie. No bo mamy chmurę. Przyszła sobie chmurka i tam sobie szaleje. Ale o, wychodzi słoneczko. Będzie fajnie teraz widać. No tylko tak, no fajnie było widać, póki mi tła nie złapało. Kurde, no ja nie lubię na zewnątrz kręcić takich rzeczy, bo to jest później tragedia złapać ostrość do czegokolwiek. No i mamy. Słuchajcie, mi się tu wszystko odbija. Jest, o, idzie nam 19 A, zobaczcie, już idzie 260 W do baterii. Jak testy robiłem, to nawet 410 W szło, tylko wtedy musiało tutaj być, słuchajcie, 13,8 V, wtedy szło ponad 400 W. Dobra, no chyba powiem wam, połączenia szeregowo-równoległe baterii. Nie wiem, o czym mam więcej mówić, także to się będzie wszystko tak naprawdę rozbijało. Dawajcie w komentarzach znać, jak to jeszcze bardziej omówić. No, już bardziej chyba tego omówić nie mogę. Przekroję przewodów, tutaj mamy busbary, baterie, całą resztę, także to takie pierwsze koty za płoty. A zapomniałem na początku powiedzieć, że oczywiście tutaj będzie znak płatna promocja, no bo tu są różne materiały reklamowe, dzięki którym mogę robić właśnie sobie takie filmiki. I dlatego mówię dalej, że to nie jest żaden podręcznik, dlatego tak mi się wydaje, że trochę też chaotycznie, ale jest po kolei wszystko tak jak ma być, tak mi się wydaje, działa, także no tyle. No to już tak 18 minut filmu wyszło, także moim zwyczajem standardowo kawy, subskrypcje, lajki, jak to woli i dajcie znać, czy w takiej formie może być, bo ja się czasem po prostu niepotrzebnie rozgadam, ale staram się to jakoś na bieżąco pokazać i przy okazji jak to, co z czym działać, albo jeszcze inny scenariusz do tego muszę ułożyć, żeby tak po prostu jakby to powiedzieć, no to ciężko się w jednym ujęciu to właśnie mówi, żeby to miało ręce i nogi właśnie w takim układzie. Na razie ten układ działa, czyli jeśli już ten został zaprezentowany, biorę się za następny układ, a następny układ będzie podpięcie do tego panela, do tego regulatora dwóch paneli, 435 W, a on jest tylko 390, także nawet jakbym 3 tutaj podpiął, to mi za bardzo tu dużo nie da, bo on dalej z siebie tylko 30 A wydusi i te panele będą tak tkwiły w nicości, także zrobimy układ południowy wschód, południowy zachód, żeby jeszcze bardziej zwiększyć tą produkcję dzienną z całego dnia, bo teraz w tym momencie no najlepiej taki panel sobie ustawić na południe i dać pod kątem teraz na lato tam 40 stopni, a jak jest zima, to ten kąt zwiększać coraz bardziej. Albo zrobić jakiegoś trackera, nawet na paletę go sobie postawić i obracać tą paletą do słońca. To nie ma problemu. Trackera zrobić, czyli ja mówię trackera, zawiesić go na jakiejś rurze, na jakimś trójkąciku i sobie go tam przestawiać przez cały dzień. Także chyba tyle. Słuchajcie. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło, tak na pierwszy raz.
Mi się wydaje, że chyba dobrze wyszło. W opisie filmu postaram się Wam wrzucić części, elementy tego wszystkiego i ile, tak jak poznajdowałem, ile to kosztuje, także w miniaturze już będzie koszt, pewnie będzie miniatura i koszt tej instalacji, bo teraz akurat nie zrobiłem sobie tego kosztorysu całego, no nie przygotowałem się, ale to się nic nie dzieje. No i tyle, linki będą do tych wszystkich produktów, link będzie do jak regulator właśnie dopasować, także dużo tych linków tam będzie. No i link do kawy, jak tam kto ma ochotę. No i tyle, słuchajcie, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, lecimy, o bociany latają, lecimy z tematem dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dużo tych instalacji u mnie będzie takich fajnych, pokazowych, moich pomysłów. Szczęścia, zdrowia.